Ok, moi drodzy, zostało 1224 km do końca Włoch, gdzie mamy po drodze jeść na stacjach benzynowych, w barach na stacjach benzynowych. Zaczynamy od Sycylii i właśnie jesteśmy na chyba ostatniej takiej stacji benzynowej na Sycylii, w której można zajechać i w miarę coś zjeść. Będą to szybkie recenzje, szybkie jedzenie, no jak to na stacji. Bierzemy jakąś bułę? Ja bym sobie wziął to, zobacz. Un Mars. Daj mi ten mniejszy. A co to jest właściwie? Focaccia na ciepło z mozzarellą, pistacjami i mortadellą chyba. Świeże chociaż? Pyszna. Dobre jeszcze? Fajnie. Pyszny serek. O tej godzinie, nie? Która jest po 18. Teraz ja wam powiem, jak to smakuje. Przepyszna. Tutaj na Sycylii, nawet na stacjach benzynowych. Jedzenie, ono jest oczywiście dużo prostsze, takie nie mocno wyszukane, tylko po prostu jest mortadella, smaczne pieczywo, bufala, pistacje świeżutkie. No nie wiem, jak to powiedzieć. Naprawdę przyjemnie się to je. Patrzcie, jak to fajnie wycieka. Nawet na takiej malutkiej stacji po prostu można sobie bardzo smacznie coś przekąsić na szybko. Na północy Włoch są dużo większe te stacje benzynowe i dużo fajniejsze jedzenie, dużo większy wybór jest. No i oprócz pysznego sera i pistacji, to ta mortadella we Włoszech jest całkiem inna niż w Polsce. Ją samą po prostu można jeść i jest tak pyszna, a do tej kanapki pasuje idealnie. To w kategorii kanapki moim zdaniem solidne 3,5. 3,5. Na ile? Na 5. A twoim zdaniem jak ta kanapka? 4. Na ile? Na 5? 4 na 5. Ale zostańcie z nami do końca, bo pod koniec przyznamy naszą gwiazdkę Michelin jednej, jedynej potrawie na całej trasie. Okej, nie ma czasu, musimy spadać. Ej, to się nie liczy, jesteśmy na promie, ale zachciało nam się sernika. Test sernika, ale niepotrzebny, bo wszystkie serniki są wiadomo jakie. Jedno wiemy na pewno, ten jest bez rodzynek. Dobry? Ej, teraz ja. Ale mdły. Pyszny. Nie. Gładki. No gładki, ciastko dobre, ale mdły. Jeszcze czeka nas jedna przerwa, która będzie w Mediolanie. Po co tam jedziemy? Zaraz wam powiem, tylko najpierw zobaczcie, jak wyglądało Airbnb, bo jeszcze w takim dziwnym mieszkaniu nie spaliśmy. No tutaj jest wejście, czyli wszystko jest normalnie. Pokój duży, bardzo ładny. Natalka mówi, ej, gdzie jest łóżko, co mamy spać na kanapie? Tu łazienka. To nie jest łazienka, to jest tylko umywalka, pralka i kibelek. No okej, Natalka się wkurzyła. Ona mówi, dzwoń do nich, miało być łóżko, nie ma łóżka, nie będziemy spać na kanapie. Gdzie jest to łóżko obiecane? Taka wnęka. I w tej wnęce jest sypialnia. Z łóżkiem, z kanapą, z wielkim flat screenem. No i tutaj jest łazienka, no ale łazienka też, kurczę. Kibel, bidet, umywalka, a prysznic w kolejnej wnęce. Dziwny układ mieszkania, ale wracamy do zapowiedzi tego, co nas czeka jutro. Okej, to mieszkanie było w miejscowości Cosenza. Kosztowało nas 300 zł, zamówiliśmy oczywiście przez Booking. I teraz lecimy do Mediolanu, gdzie chcielibyśmy wam pokazać, co będziemy jeść. Niektóre z tych rzeczy będą typowe dla Mediolanu, niektóre bardzo nieoczywiste i raczej nie włoskie. No ale pamiętajcie, że po drodze jemy na stacjach benzynowych aż do samego końca Włoch.
Jak jesz? Na słodko czy na słono? Na pewno na słono. A ja na słodko. Jemy w samochodzie, bo tam nie było gdzie przycupnąć. Ja sobie wziąłem oczywiście na słodko, bo tak lubię najbardziej. Chociaż wiecie, trochę mi to szkodzi. A Natalka? Na słono. Na słono. Z czym masz? Mozzarella, prosciutto, mozzarella. jakaś Brazylia w środku. Wygląda średnio, szczerze mówiąc. Zaraz powiem, jak smakuje. No ale wiecie, kornetko. Kawę piłem przed chwilą, a wiecie, kornetko z nutellą wejdzie jak ta lala. Dużo jest? Zobaczymy, czy jest dużo, ale tu nas sypie. Bardzo fajne. Opowiem wam, jak smakuje nutella. Normalnie jak nutella. Moja wygląda tak. Dasz kawałek później? Nie. Weź. Moja jest głównie słona. Fajny chleb, bo lubię te takie bułki, co są mocno przypalone. I jest mało tej bułki. Więc to mi smakuje, bo fajnie pachnie też ten chlebek. No a reszta... No słona ta wędlina. I bez szału? Mozzarella chyba taka bez smaku bardziej. Dobra, ale taka bułka. Bardzo mały ten autogrill, więc jak są takie popularne miejsca, gdzie jest mnóstwo ludzi, to całkiem inaczej to wszystko tam w środku wygląda. Do końca Włoch w ogóle zostało nam 1056 km, a ten autogrill jest dosyć mały. Do samego Neapolu zostało nam ze 100-150, więc jesteśmy w środku niczego i nie za bardzo oczekujemy, że będzie tu jakiś wielki wybór, ale w sumie smacznie jest dalej. Ocena na pewno gorzej niż wczoraj, więc chyba taka 3, bo wczoraj były świeże pistacje, ser się ciągnął, był taki świeży, miał dużo smaku. Próbowałem tej twojej bułki i powiem, że ja to bym dał jej maksymalnie 2. Po prostu przyzwoita, bez szału. Nie wiem, może 2,5, żeby to było tak, wiecie, w połowie skali. Za pieczywko może mieć właśnie 2,5-3. To ile? 3. 2,5. No to dobra, jedziemy, bo kolejne stacje czekają. Jest 13:30, zostało nam 702 km do końca Włoch. Idziemy zjeść coś bardziej obiadowego, mam nadzieję, że smaczniejszego niż ta ostatnia kanapka na śniadanie. Słuchajcie, ryzykujemy życiem, bo zabronili nam tutaj nagrywać jedzenia. Nie wiem dlaczego, ale okej. Michu, ale dostałaś, co? Jak dla jakiegoś drwala. Chyba to jest dla drwala, bo dopiero mi pani przyniosła. Ale porcje, które dostaliśmy, są takie wielkie. 40 euro zapłaciliśmy za to wszystko, plus woda. Ale powiem wam tak, jak Natalka pierwsza dostała salcicję, to pachniała tak jak ta w Palermo. Widzieliście film w Palermo, nie? Jak jedliśmy. To jest tutaj w opisie, jakby co. Ja mam kiełbaskę z ziemniaczkami, z takim plackiem, chyba też ziemniaczanym. I jaram się, bo mam nadzieję, że będzie to tak samo dobre jak ta salsiccia z cytryną na Mercato Capo w Palermo. Mam talerz, na którym są grillowane mięsa i podpiekane ziemniaczki, jakiś placuszek. Co to za placuszek jest? Też ziemniaczany taki, nie? No i jakąś cytrynę i po prostu sałatki, kawałek sałaty, ale przepysznie pachnie. Naprawdę na zapach to jest idealne. Zaraz zobaczymy, jaki jest smak. Uwielbiam, jak oni robią te mięsa tutaj na grillu. One są w lodówce, są już kruche. Naprawdę są świeże, ale powtarzam to za każdym razem. Ale te po prostu, one są tak niemocno zgrillowane, a jednak w środku całkowicie obrobione. Rewelacja. A u mnie jeszcze pełno. No to jesteśmy po obiedzie i powiem wam, że dla mnie to najlepiej wydane 19 euro w ostatnim czasie w ogóle na jedzenie, nie tylko na stacjach benzynowych. Mięso było przepyszne. Jak twoje?
Moje mięso było pyszne, bo z cytrynką, tak jak mówiłam, jestem fanką od kilku dni dosłownie, ale ziemniaki były jakieś takie suche, no niby to pieczone, ale pieczone ziemniaki potrafią być dużo lepsze, te chyba były pieczone już wielokrotnie, także bez szału, moje bez szału. Okej, a dla mnie 4, 4 gwiazdki, dla Ciebie? 3, tak samo jak dzisiaj z rana ta kanapka, coś dzisiaj średnio, wczoraj było lepsze. Dobra, dalej w drogę, bo Mediolan przed nami. Ej, wiecie, że tego filmu z Mediolanu teraz nie zobaczycie, tylko będzie jako osobny dodany? Jesteśmy w restauracji nad autostradą, w Autogrillu oczywiście. Często tu zajeżdżamy, bo jest tak akurat po drodze, w sensie kilometrowym. I to już nasze ostatnie danie chyba dzisiaj. Nawet nie wiemy, co chcemy, ale jutro Mediolan, więc pojemy trochę innych rzeczy. Trochę za ciężkie żarełko jak na kolację. Dla nas przynajmniej dzisiaj. Mi się podoba widok z okna, powiem wam szczerze. No to chyba dzisiaj będzie na słodko. Na wieczór coś lżejszego. Tylko pizza i musi smakować. Ta jest pyszna. Ale dobra. Jest pyszna, ale jeśli chodzi o cenę, 7 euro za 2 takie kawałki. W sumie to jest 1, bo przecięli nam na pół. Bardzo drogo. My w Pawarze na Sycylii płacimy chyba 4-5 euro za całą margaritę. Takiej zwykłej, ale dobrej pizzerii, nie? Tak, a za taką ze światową nagrodą, 3. miejsce miała na świecie kiedyś w Las Vegas, płacimy 12 euro, ale naprawdę za dużą pizzę. Nie taką ogromniastą, ale taką 40 cm. Także ta cena trochę powala, szczerze mówiąc. A teraz słodycze. To się nazywa sfogliatelle napolitane. Takie trochę ciasto francuskie, w środku z budynikiem. Fajnie chrupie. Mocno czuć wanilią. Silnie wanilia pachnie. Ten budyń jest taki trochę jak u nas w Napoleonkach. Nie, w tych. W Karpatce. Nie taki sam jak mama zrobi Karpatkę, ale... Ja lubię Karpatkę. Zostawić ci kawałek? Dobra. Nie jest przesadnie słodkie, to bardzo fajnie. Dla mnie to nie smakuje jak krem karpatkowy. A jaki? Budyniowy? Też nie jakiś dziwny. Ale na pewno nie jak karpatkowy. Nie znasz. Tego muffina to jemy zawsze. Bo jest czekolada z czekoladą, To nie tego, bo to jest doppio. A. To jest podwójną czekoladą, a my zawsze jemy potrójnego. Tamten to jest obłędny, bo potrójność tej czekolady polega na tym, że samo ciasto jest mocno czekoladowe, nadziane jakby taką czekoladą, jakby nutellą i do tego jeszcze są kawałeczki takiej stałej czekolady, Białej, czarnej i mlecznej, tak? I jeszcze do tego jest polany. Tam po prostu czekolada czekoladą pogania. Ale tutaj też jest trochę czekolady w środku, takiego kremu czekoladowego. Tylko nie ma takich kawałeczków chyba. Tylko jedne. Coś tam chyba jest. Kozackie. Już mam za słodko. No to nie ma co po nas zbierać. Zjedliśmy wszystko. Szybkie oceny, kochani. Jeśli chodzi o pizzę, to 2,5, bo to jest standard minimalny. Jeśli chodzi o Włochy, no to powinno być 2, ale dla mnie 2,5, dobra. Dla mnie ta pizza jest na 4,5. Była pyszna, jak oprócz ceny To co, cudownie. to jak będzie piątka, to co to będzie musiało być na piątkę? to Niewiele raz. więcej? No naprawdę, bo ona była taka jak powinna być margarita, pyszny ser, pachniała ziołami, oregano, bazylia i chrupkie ciasto. Dla mnie jak dla margarity to nic nie brakowało. 2,5. Sfogliatelle napolitane.
2,5. To jest po prostu zwykłe ciacho ze stacji benzynowej. Nie z bliżej nieokreślonym kremem. No. Dla mnie też. Nie, że nie smacznie, to po prostu standard, wiecie. Połowa doskonale, może być gorzej, może być lepiej, to wystarczy. No, muffin się okazał jednak lepszy niż myśleliśmy, bo myśleliśmy, że podwójna czekolada, to w sumie była taka potrójna, jak zaczęliśmy bardziej jeść, więc muffin jest tak też 4,5, tak samo jak tam. 3. Jak na muffina, jadłeś kiedyś lepszego muffina? Pewnie. Jakiego? 3. No dobrze. Dobra, ja 3, ty 4, tak? 4,5. 4,5. To lecimy. To do końca Włoch zostało 369 km. Także na dzisiaj już koniec jedzenia na stacjach, ale zostańcie z nami, bo przecież jeszcze jutro jedziemy. Co roku przywozimy takie prezenty. Wydaje się, że to jakaś tandeta. Tam rzeczy są tak przepyszne w środku, że masakra. Moja siostra zamówiła po każdym produkcie później osobno, żebyśmy jej przywieźli. Jakby można było przekazać ten zapach przez film, to byście padli. No i właśnie w tym hotelu, który przed chwilą zniknął, jesteśmy. Jesteśmy w Mediolanie, do granicy mamy 468 km i robimy przerwę na to, co oczywistego i nieoczywistego możemy zjeść w Mediolanie. Zobaczcie w skrócie, jak ten Mediolan wyglądał, a później wracamy do naszych emocjonujących przygód z jedzeniem na autostradach. Nara! Sayonara. Po wczorajszej wizycie w Mediolanie i całym dniu spędzonym na pokazywaniu Wam jedzenia, dzisiaj pierwszy raz w tym roku skrobiemy auto. Jest 30 dzień listopada. Chyba wracamy na Sycylię. Nie, zostańcie z nami i jedziemy dalej jeść, bo do końca Włoch zostało nam jeszcze tyle kilometrów, bo nie pamiętam. To po wczorajszym dniu pełnym jedzenia w Mediolanie idziemy znowu jeść na stacji benzynowej. Na autogrillu akurat tym razem. Włochy są zdominowane generalnie przez autogrille i sarni, a szczerze mówiąc bardzo często, chociaż nie ma tej pewności, na restauracjach czy na barach, które są też przy stacji benzynowej, tej samej nawet gdzie autogrill, ale nie firmowej, można dostać dużo smaczniejsze rzeczy. No ale my idziemy na śniadanie do autogrilla, dawajcie. To jemy na stojąco, będzie nam łatwo porównać, bo Natalka wzięła... O Jezu, aż się rozpada w rękach taka miękka. Natalka wzięła tą samą kanapkę, którą wzięła wyjeżdżając z Sycylii. Ale dużo cieplejsza jest chyba, nie? Ale ja mam, zobaczcie co. Bagietkę z salami i ze serem. Zaraz wam powiem, jakie to jest pyszne, bo pachnie po prostu, wiecie, podgrzewana salami, to jest rewelacja. Uwielbiam. Już miałem nie jeść pieczywa, bo mam za dużo. Patrzcie. Promocja na podwójną kawę. Tak się naspiduje, że koniec. Śniadanie jak to śniadanie, nie za wiele było o czym mówić, ale oceny macie tutaj. Oprócz kilku zakupów, patrzcie jakie długie opakowanie wiśni w czekoladzie. Kupiliśmy jeszcze coś. Ciasto dla piesa. Dla naszego ulubionego Lazurka. Panettone na święta o smaku szynkowym dla psa. Słuchajcie, to nie jest jedyna rzecz, którą kupiliśmy na tej stacji, bo kupiliśmy taką czekoladę Ritter Sport. Ja jeszcze takiej nie jadłem i znacie zasadę. Chcecie wyglądać tak jak ja? Czyli smukły grubas? To musicie jeść nowości, bo taki jest obowiązek. Jak zobaczycie coś nowego, trzeba spróbować. Zaraz powiem wam, jak to smakuje. Wiecie, że to się otwiera tak tą czekoladę, nie?
Tylko nie próbujcie tego robić, jak jest ciepło, bo ona się wtedy cała zgniada. A jeszcze jedna ciekawostka, wiecie dlaczego ta czekolada jest kwadratowa? I dlaczego nazywa się Ritter Sport? To ma duży związek. Tu chodzi o to, że to jest niby czekolada dla sportowców, żeby łatwo ją było włożyć w kieszeń. Żeby nie była taka długa i się nie łamała, to tą niby łatwo włożyć w kieszeń. Taki był zamysł producenta. Przejdźmy do smaku. Pistacje w środku są? Są. Pistacje chrupią, smaku nie dają, czuć tylko czekoladę. Bez szału. Jesteśmy w Bauli. To jest jakaś nieznana restauracja po drodze, znaczy znana firma, ale nieznana dla mnie, jeśli chodzi o jedzenie. Patrzcie, co tu się dzieje z żarciem. Normalnie masakra, a w ogóle są takie bułeczki nadziewane z super kremami i na ciepło jeszcze. A poza tym zatrzymaliśmy się, bo Natalka chciała crema di café. To jest jedyny rodzaj kawy, która Natalka pije i to jeszcze bardzo rzadko, raz na kilka wręcz tygodni. Robiłem ją kiedyś na filmie, nie wiem czy pamiętacie, będzie w opisie jakby co. Robiłem ją na filmie, bo można ją zrobić sobie w domu. I w związku z tym, że jesteśmy na północy, to raczej tej kawy nie ma, bo tu jest dosyć chłodno. W tej chwili na dworze jest jakieś 12 stopni, a na Sycylii ona jest przez cały rok. Żeby kupić kawę i te tutaj bułeczki, to najpierw trzeba iść zapłacić do kasy. Patrzcie jaka kolejka. Ciągle w kolejkach ostatnio. Mamy. Wow. Okej, kawę pijemy jeszcze tutaj. Się pchają. Dzisiaj lecą podwójne kawki, czyli caffè doppio. Wszyscy poradnikowcy italiani mówią tak. Nie mówi się poproszę espresso we Włoszech, tylko poproszę kawę. I uwierzcie mi, oczywiście we Włoszech kawa to kawa. I espresso to też kawa, tylko zasada jest taka, że jak jesteś turystą i szczególnie w turystycznych miejscach mówisz poproszę espresso, dadzą ci normalnie kawę espresso. A jak mówisz poproszę kawę, to pytają cię espresso. Także nie ma zasady, nie przejmujcie się tymi dziwnymi wytycznymi. Tak samo jest z cappuccino. Można pić po 12, nikt wam nic nie zrobi. To jeszcze należy się wam małe wytłumaczenie, bo mieliśmy jechać przez Austrię do Polski. Ale w związku z tym, że jedziemy przez Niemcy, drogi tej nie lubię akurat. O, to jest ta firma, która produkuje te ciasta. To jest ich stacja. W związku z tym, że jedziemy przez Niemcy, to mamy krócej do granicy i krócej będziemy jeździć we Włoszech. W związku z tym macie specjalny bonus. Dołożymy do tego jeszcze jedzenie w Austrii i jedzenie w Niemczech. No bo tamtędy będziemy jechać. No i tam sprawdzimy, co dają jeść. Ej, ten znak wygląda jakby się przewrócił. Teraz zrobimy szybciutką recenzję, póki nie jedziemy, żeby nie huczało, tych dorodnych bułeczek. Którą chcecie pierwszą? Zgaduję, że zabajone. Bo z pistacjami już jedliśmy, z dżemem to z dżemem. Jeszcze jest pasta di... Nie, jak to się nazywa? Jest jeszcze crema di pasticceria, ale to później. Ale się wylewa. Rewelacja. Naprawdę. Nie są ciepłe, ale są super Obliż świeże. się, cały jesteś w zielonym. Muszę być taki upaprany, bo to jest smaczne. Krem zabajony genialny. I głęboko rozkrajają, to dużo się mieści. Dobrutkie, nie? Świeżutkie. Słuchajcie, ani się nie spostrzegliśmy, a jesteśmy już w Austrii. No i jemy, wiecie, Wursty. Zawsze lubiłem te kiełbaski, czy te parówki bardziej,
one tutaj tak długo się robią na tej parze, są no całkiem inaczej smakują niż nasze takie prosto z wody, bo są na parze robione jak to parówki. O smaku wam opowiadać? To od tego jest parówki? Od robienia na parze? Naprawdę? Tak. A ja lubię te grubsze, co w Niemczech dają. No, była gumowa, parówka, taka frankfurterka bardziej, bez żadnego szaleństwa. No ale co mam wam więcej opowiedzieć? Kochani, Austria, stacja, kawa i parówy. Te parówki w ogóle za 5,90 to ani dobre, ani nic. Nie jedzcie tego. Te grubsze, jak Natalka mówiła przed chwilą, w Niemczech na stacjach benzynowych, bardziej jak nasze serdelasy, nie? To są naprawdę smaczne. I powiem wam tak, to z naszego doświadczenia wynika, że im dalej od Polski, tym gorzej w parówki. I to na południe Europy, i tak samo w stronę Grecji, i tak samo w stronę Portugalii, no i Włoch. Tych południowych się nie da jeść w ogóle. Im dalej od Polski, tym gorsze paróweczki. Lecim. Ej, ale im dalej na północ też tym gorsze, nie? Bo Nie no, Polska ma najlepsze parówki, to chciałem wam powiedzieć. A żeby w tej Austrii nie było tak całkiem źle, to mamy austriacką kawę. Mamy austriacką kawę, americano, tak swoją drogą, już nie espresso. No i coś, nie wiem czy to w Polsce jest, ale Snickers tak zwany, tylko protein. Wcześniej brałem proteinowego Marsa, przegenialny, super cudowny. Zaraz się okaże jaki jest Snickers. O, jakie oświec, patrzcie to. Ale miękkie. Dobry jak Mars? Mhm. Posmak ma Snickersa, tak jak Mars miał posmak Marsa, ale nie jest taki zbity, tylko taki mięciutki jak to proteinowe batony, które swoją drogą uwielbiam. Nie wiem czy kogoś to interesuje, ale polecam. No to moi drodzy, jesteśmy w Serways w Niemczech już. Austria nas zachwyciła paróweczkami. Byliśmy już na tej stacji i Natalka pewnie sobie wybierze jakieś danie typowo obiadowo-kolacyjne. Słyszycie dźwięk? Dzwoni jej, że o 17 ma jeść kolację. Światło. A ja idę sprawdzić, czy to jak kiedyś jedliśmy w Macu burgera i był taki pyszny, soczysty, to był przypadek, czy to się dzisiaj powtórzy? O, możemy patrz po polsku wybrać, ale fajnie. Ale się nie włącza. Aha, no ale to co z tego? O, jest teraz. Jest po polsku, tak. Czyli najpierw wybieracie język, gdzie jest napisane Mitnehmen, czy tutaj jest i dopiero później się włącza polski. Nie będę wam tu pierdzielił głupot jak smakuje McDonald's, bo smakuje jak smakuje. Powiem wam tylko, czy jest równie soczysty jak ten, który jedliśmy tu kiedyś po drodze, bo jeśli chodzi o włoskiego McDonalda, znaczy mam na myśli dokładnie tego u nas w miejscowości, to jest tak wysuszony zawsze na wiór. Także zaraz się okaże, czy ten jest, bo znowu jest świeżo robiony, także czuję, że będzie fajnie. Dobra, McRoyal oczywiście with cheese. Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Całkiem inny niż ten u nas. A poza tym jak to mak. Jak twoja kiełba? Niemieckie kiełby lepsze niż austriackie. No to kochani, to już będzie chyba ostatni moment, kiedy jedliśmy w trasie, bo jest godzina no, prawie 6, więc już koniec naszego jedzenia na dzisiaj. Dzwonek na kolację już był. Ale powiem wam tak, mój wniosek jest taki. Jedzcie jak jesteście we Włoszech, a później sobie raczej odpuśćcie. A jeszcze jeden mamy wniosek. Aż do Austrii nigdy nas nie liczono za wodę ciepłą. Tak, dokładnie tak. Jeżeli coś kupowaliśmy, no bo inaczej nie prosiliśmy. A tutaj w Austrii, mimo że kupiliśmy, poprosiliśmy o wrzątek, żeby mogła sobie zrobić herbatę w aucie, bo mam swoją. To policzyli nas jak za prawie. herbatę. Także we Włoszech dostajecie wody gorące za darmo.
co, niby włoskie takie dobre jedzenie? Tylko płyn do spryskiwaczy kupowałem. Przecież wiesz, że to najlepsze hot dogi. I najlepsze żarcie na stacji.